Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Z tej strony Aśka i zapraszam Was dzisiaj na przedstawienie jesiennego boksa inspiracyjnego. Co to jest w ogóle boks inspiracyjny? Jak on wygląda? Co się w nim znajduje? Jak w ogóle ta sprawa z tymi boksami się ma? Tego dowiecie się z dzisiejszego filmu, więc już serdecznie Was zapraszam. Dziękuję za obecność, za to, że jesteście tutaj na tym kanale, że wspieracie mnie swoją obecnością. Wszystkim wspierającym z całego serca bardzo dziękuję, że jeszcze dodatkowo są ze mną na kanale. My właśnie ruszamy z cudnym albumem kopertowym, ale tak będzie bardzo ciekawie, więc mam nadzieję, że też się Wam spodoba ten dodatkowy warsztat. No i już też tradycyjnie zapraszam do opisu filmu, w którym znajdzie się link afiliacyjny do księgarni taniaksiążka.pl. Dzięki uprzejmości tej właśnie księgarni jest mi bardzo miło współpracować z nią. Dzięki zakupom, które poczynicie przez ten właśnie link, maleńki procent z niego leci też na wsparcie tutaj moich działań, za co z góry Wam dziękuję. Jeżeli kochacie czytać albo macie ochotę na jakieś inne fajne i ciekawe zakupy, bardzo serdecznie Was zapraszam. Moi kochani, boksy inspiracyjne to sezonowe boksy. Wiosna, lato, jesień. Zimowych boksów nie przygotowuję praktycznie od początku, ze względu na to, że w zimie mamy nasz Scrapmas, więc już nie byłoby jak tego tematu w żaden sposób ugryźć, więc zatrzymałam się na jesieni, ale wielokrotnie też tam jakieś zimowe projekty w tej jesieni już się znalazły, więc myślę, że nie jesteśmy jakoś bardzo poszkodowani. Wiele osób zadaje mi pytanie, co to są te boksy, jak to wygląda w ogóle, więc dzisiaj chciałabym troszeczkę ten temat Wam przybliżyć i jednocześnie też zaprosić Was już na naszą Scrap Jesień, która rusza już od poniedziałku i przedstawić, co w niej się znajdzie. Zresztą Wy już wiecie, bo prezentacja była, ale też pokażę, jak taki boks wygląda, jak jest przygotowany, co się w nim znajduje, więc mam nadzieję, że taki temat filmu Was zainteresuje. W tegorocznej Scrap Jesieni stworzymy tak naprawdę 5 prac. Może zacznę sobie tu od przodu, bo zaraz będę odkładała. Przede wszystkim jakby może nie skupimy się, ale wykonamy sobie pudełka. Pokażę Wam, jak w prosty sposób można sobie... Ja tutaj, słuchajcie, pudełko uszkodziłam, bo mi spadło, więc przepraszam. Jak w prosty sposób takie pudełka można przygotować. Spójrzcie, jakie ono jest wysokie. Jak wykorzystać kolekcję papierów, jak w ogóle to, słuchajcie, ugryźć, żeby takie duże pudełko stworzyć, żeby można było w nim przechowywać albo jakieś sobie skrapowe rzeczy, albo wysyłać wysokie, wyższe, bardziej rozbudowane kartki. Więc ten temat pudełek my sobie tam poszerzymy, troszkę porozmawiamy. Następną rzeczą, którą będziemy tworzyć, to są karteczki. To już chyba troszeczkę taką tradycją się stało, bo z wielu Waszych opinii tak dowiedziałam się, że bardzo lubicie ten taki etap boksów, gdzie powstają takie proste kartki do koperty, które można stworzyć z elementów do wycinania i takie karteczki właśnie sobie stworzymy. Słuchajcie, ja tych karteczek mam tu 4. Zobaczymy, jak nam praca pójdzie. Będę chciała wszystkie Wam pokazać, jak to wygląda, jak to zrobić. Zobaczcie, prosta kartka z wykorzystaniem tylko papierów samych, jak można pięknie taką karteczkę zrobić. I kolejna tutaj z dziewczyną, choć ja zawsze wspominam o tym, że nie przepadam za postaciami na kartkach, ale ta dziewczyna po prostu tutaj, to ona tutaj musiała być. Wygląda cudnie. Takie napisy też dostajecie, zresztą zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądało. I ostatnia karteczka. Czekajcie, sobie to może zrobię tak, bo tu jakiś listeczek. Ostatnia kwadratowa tutaj się znajduje i ja już wkładam, słuchajcie, do środeczka. I takie pudełko wysokie może służyć nam też do przechowywania właśnie takich zrobionych, gotowych karteczek. Możemy je sobie tutaj, słuchajcie, ciachnąć. I to są już 2 pierwsze warsztaciki. Kolejny to jest Exploding Box. Dawno boksa nie robiłam, boksa nie było, więc tutaj takiego boksa akurat w tym Exploding Boxa w boksie inspiracyjnym znajdziecie. Mamy ręcznie robione kwiaty, są elementy do wycinania. I otwieramy go. Czekajcie, bo jakoś tak zamykałam na ścisk przed tym. Proszę.
I tak po otwarciu wygląda nasz boksik. Można tutaj napisy sobie, można karteczki z życzeniami. I jeszcze mamy takie pudełeczko. Ja już mówiłam widzicie, upadł mi karton z tym wszystkim. Tak to wygląda. I ja już mówiłam, że zrobimy sobie troszeczkę wyższe to pudełko, jak będziemy pracowali nad boksem, więc na pewno to będzie wyższe. Myślę, że lepiej to będzie się sprawowało. To jest kolejna praca. Następna, która wywołała wielkie szaleństwo, które najbardziej chyba Wam się podobało z tegorocznego boksa jesiennego, to jest mój Scrap 2025, czyli kalendarz skraperki. Ja też podczas jakby wymyślania, budowania pomysłów na boksy współpracuję z wieloma firmami, więc też bardzo się cieszę, że te firmy ze mną są. I taką firmą też właśnie jest Fabryka Weny, która ten mój pomysł zrealizowała. Ja przedstawiłam, jak chciałabym, żeby to mniej więcej wyglądało, co miało się w tym znaleźć. No a Asia pięknie ubrała to w taki plener dla skrapera, dla skraperki, który sobie wykonamy. To jest kolejna rzecz. No i zawsze znajduje się jakiś albumikowy projekt, tym razem album mięciutki, troszkę inaczej zbudowana okładka w formie tagów. Tutaj też Fabryka Weny przygotowała nam okładeczki, będziemy sobie tworzyć, też mamy ręcznie robione kwiaty, no i z kolekcji tutaj Scrap Boysów taki powstanie albumik, będziemy sobie go wspólnie tworzyli. No i moi drodzy, tak przedstawiają się te wszystkie produkty, z którymi będziemy pracować już od poniedziałku, którego 23, czy ja tu mam kalendarz w ogóle, który my dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy, no chyba tak, chyba to jest 23, nie mam pod ręką kalendarza, nie przygotowałam się, ale chyba tam był 23. No mianowicie już pokazuję Wam, jak to wygląda, moi kochani, w rzeczywistości. Otrzymujecie takie pudełeczko, ja sobie sprawdzę tylko, czy ono mi się tu mieści. Tu sobie przesuniemy, żeby było więcej widoczności. Ok. Otrzymujecie do swoich domów po zamówieniu takie pudełeczko. Te pudełka też ktoś kiedyś, kilka pytań o te pudełka były, ja już o tym mówiłam. Słuchajcie, to nie są pizzowe pudełka, nie są to takie miękkie, cienkie tektury. Te pudełeczka, wprawdzie ten wzór pudełek to nie jest jakaś nowość, ale rozmiary, ja sobie sama te rozmiary jakby zaprojektowałam, wymyśliłam, zleciłam firmie, która takie pudełka wyprodukowała na odpowiednią dla mnie szerokość i wysokość, długość i wysokość, żeby te zestawy warsztatowe, czy to z boksami, czy z warsztatami takimi online albumowymi, wszystko tutaj się fajnie mieściło, nie było to upięte. Mamy jeszcze też wyższe pudełeczka, takie już całkiem bardzo wysokie, które do takich większych paczek do Was lecą. One mają wzmocnione brzegi, no i ja sobie też tutaj, że tak powiem, taki napisik przygotowałam. Taki napisik jest wykonywany, abyście wiedzieli, od kogo ten dany warsztat jest, jak macie ich troszeczkę więcej, ale mam nadzieję, że nie zalegają warsztaty, że jednak je tworzycie. Po otwarciu tym razem boksik wygląda w ten sposób. Czekajcie, sobie zerknę, bo to wiecie, taka pogoda jest jaka jest, więc już trzeba na to patrzeć. Zawsze bardzo staram się o taką estetykę pakowania, aby to też było dla Was przyjemnością, kiedy tego boksa otwieracie. Tym razem nie dostosowałam troszkę kolorów do jesieni, ale dostosowałam bardziej te kolory do materiałów, które w tym boksie się znajdują. Ale najczęściej jest tak, że ja tak nawiązuję, może jest tam pora roku jesień, więc te jesienne, natomiast za niedługo będzie premiera też ostatniej części, czy może inaczej, za niedługo wylatują do Was paczuszki z jesienią skraperki, czyli z tym warsztatem albumowym. Tam będzie bardziej jesienna szata, potem ostatni warsztat, ten zimowy, tam będzie taka bardziej zimowa szata, więc skupiłam się bardziej tam na dopasowaniu, a tutaj chciałam dopasować się do zawartości, ale już mniejsza z tym. Zawsze jest kokardeczka. Ona pięknie opakowuje Wam ten boks, ten Wasz prezencik, natomiast możecie ją też wykorzystać, bo jest tutaj około 140 cm, więc to jest dosyć sporo. Rozprasować sobie, pamiętajcie, żeby prasować po tej stronie takiej bardziej matowej, delikatnie żelazkiem i macie fajną wstążkę. Zawsze jakiś kolorek się tutaj znajdzie. Tym razem mamy taką pastelową, delikatną miętę. Zawsze, słuchajcie, na górze czy to warsztatów, czy właśnie tych boksów znajdują się gratisiki, takie upominki dla Was. Tym razem dzięki
sponsorom i firmom, które tutaj też brały udział, biorą udział, nie wszystkie, no ale te co widzicie na wierzchu są poukładane, zaszczyciły nas takimi prezencikami. Fabryka Weny, słuchajcie, przygotowała rabat, tu jest hasełko, ono jest zakryte. Jakie hasło należy wpisać, aby zgarnąć sobie rabat 10% na fabrykowe produkty. Ale jeszcze do tego Asia przygotowała, słuchajcie, taki gratisik. Jest to taka pętelkowa rameczka, w niej są liście. No wiadomo, listeczki, słuchajcie, zawsze są czymś, co się przyda. Mamy taki fajny, tu ja nie mówię girlanda, tylko takie, wiecie, no taka girlanda serduszkowa. Super to wygląda. I jeszcze takie małe serduszka, można do shakerów wrzucić, można gdzieś wykorzystać w pracy. No i te listeczki i słuchajcie, i taki cudny tutaj mały banerek, plakiecik z datą z rokiem 2025, czyli tak idealnie pod ten nasz plener, tutaj ten, o, dla skraperki na cały rok będziemy sobie planować. Kolejny gratisik otrzymujemy od Scrap Boysów. Chłopakom bardzo serdecznie dziękuję za ich hojność i to jest cały bloczek 15×15 pełnowartościowy blok z papierami, z elementami do wycinania. Macie tutaj na okładkach. Ja się tak zastanawiałam, czy może jak zostanie czas, zobaczymy jak nam pójdzie praca, może sobie coś z tego bloczka stworzymy, jak będziecie mieli ochotę, osoby, które mają boksa. No i z tyłu mamy też napisy. I ostatnie gratisiki to są 2 arkusze od sklepu Craft O'Clock z Autumnaria i to jest kolekcja, z którą też będziemy pracowali podczas warsztatu. Na jednej, one są dwustronne, ale to wiecie, dostaliśmy po 2 arkusiki, więc możemy wykorzystać i tę stronę albo obydwie te. Tutaj mamy zwierzątka jesienne, słuchajcie, takie świeczusie, tu już jakaś kawka albo gorąca czekolada z cynamonem i pianką, więc i te piękne, słuchajcie, dynieczki i różne zwierzaczki, a druga strona jest taka bardziej kwiatowa, Flowers and More i tu mamy koszyczki z grzybami, mamy zegary, piękne kompozycje, kwiatowe listki, słuchajcie, takie cudne kalosze, więc też można z tego jak najbardziej stworzyć karteczkę. Takie były gratisiki. No i teraz słuchajcie, wgryzamy się w naszą paczuszkę. Odrywamy sobie. Zawsze staram się tutaj przykleić też, wiecie, karteczkę, żeby było wiadomo jaka to jest, jaki to jest warsztat, do czego to dotyczyło. Czasem się da fajnie zerwać, czasem się nie da. W każdym bądź razie wygląda pakiecik, który dostały osoby, które zakupiły ten boks inspiracyjny. Ja już to tutaj wyjmę, czekajcie, odłożę sobie na bok i wszystko, co będę tutaj pokazywać, będę sobie od razu do tego pudełeczka odkładała. Takie boksy inspiracyjne, słuchajcie, zawierają wszystkie materiały, które potrzebne Wam są do wykonania tych rzeczy, które przed chwileczką zobaczyliście. Czyli Wy zakupując, czy to warsztaty online, czy właśnie te pudełka inspiracyjne, otrzymujecie w swoich paczuszkach wszystko, żeby wykonać dokładnie to, co przed chwilą było pokazane. Oczywiście, słuchajcie, nie ma tutaj trymerów, bigownic, no takich rzeczy, które no nie jestem niestety w stanie zapewnić, ale wszystkie te materiały, słuchajcie, które będziemy potrzebowali tutaj do stworzenia, takie wiecie, bardziej papiery i tym podobne się znajdują. Sobie zerkam. I tak na samej górze, kochani moi, mamy piękny ten nasz kalendarz skraperki. Prosiłam, bo Asia pytała, czy zbindować je od razu. Nie, prosiłam, żeby zostały niezbindowane, ponieważ chciałabym Wam pokazać, że nie ma co bać się kupować takich niezbindowanych baz, ponieważ my sobie je pięknie dzięki temu okleimy. Zobaczcie, jak cudnie mamy od krawędzi do krawędzi. Fajnie sobie te nasze plenerki wyprowadzimy, a potem sobie je zbindujemy. Zobaczycie, jakie to jest proste. I tu mamy też jeszcze sprężynki osobno, więc takie coś w tym Waszym pudełeczku się znajduje. Następnie, żeby ten albumik stworzyć, mamy też te bazy, czyli są 2 okładeczki tagowe i jest też ten grzbiet już docięty. Stwierdziłam, że dotnę, żebyście mieli to gotowe, żeby nie trzeba było... Ja tylko tak patrzę i się zastanawiam, czy on taki wysoki, czy ja coś tu źle... Nie. Słuchajcie, jak jest to już takie opakowane i zrobione, to się to wydaje takie mniejsze. Ja ciągle przyrównuję, przykładam, czy mam to dobrze.
ale wszystko jest w porządku. Są dwie bazy takie tagusiowe na okładki i jest też już gotowy grzbiet. Ale ja też wytłumaczę, jak taki grzbiet sobie wyliczyć. Wiecie, to jest już gotowe, żeby Wam było prościej, łatwiej i szybciej się pracowało, natomiast zawsze staram się również w warsztatach online tłumaczyć, skąd te wymiary się biorą, jak w ogóle ich wyczarować. Mamy też materiał, to jest taki śliczny, mięciuśkowy, miętowy, w sensie materiał, który będzie pięknie pasował do kolekcji, z którą będziemy pracowali. No, słuchajcie, zamówiłam 5 różnych kolorów materiałów, więc żeby dopasować ten, który będzie najbardziej odpowiadał. Ach, no cyrk był niesamowity. Tutaj zanim przejdziemy do papierów, mamy jeszcze, słuchajcie, papierowy woreczek, paczuszkę. W nim znajdują się wszelkiej maści dodatki, które będą potrzebne tutaj, a są to, jest to, słuchajcie, taka tasiemeczka, która będzie w tym pudełku na kartki, taka do zamknięcia, wiecie, żeby nam to pasiło. Jest też kawałek koronki, który sobie wykorzystamy tam przy pracy z tym naszym plenerem i z albumikiem przede wszystkim. Są ćwieki, ja tam dołożyłam chyba jeden więcej, jakby coś się przydarzyło do tego naszego pudełka, do środka boksa, on będzie potrzebny. I są ręcznie robione kwiaty. Kwiaty wykonane są przez Anię Kierus. Ani bardzo z tego miejsca serdecznie dziękuję za tę cierpliwość, za to, że przygotowuję te piękne kwiatuszki do naszych projektów tutaj boksowych, bo jest tego, słuchajcie, bardzo dużo. To jest naprawdę wyzwaniowe, wszystko wygnieść, wyczarować, więc takie piękne kwiaty. Czasem jest ich więcej, czasem mniej. To wszystko zależy od projektów, jakie przygotowujemy. Wiosenny już wiem, że będzie dosyć bogaty. Chyba, że zmienię coś tam, zamienię z latem, ale jeszcze to zobaczymy. W każdym bądź razie od nowego roku, słuchajcie, też chciałabym troszeczkę te boksy wzbogacić, żeby one były takie bardzo wyjątkowe i żeby w nich znalazło się też coś, co może nie jest, nie wiem, w jakiejś regularnej sprzedaży. Bardzo często pytacie na przykład o moje akwarele, kochani. No te akwarele niestety ja póki co nie myślałam o tym, żeby wprowadzać je do sprzedaży, ale nie mówię nie na to, żeby były dodatkami do na przykład takich zestawów właśnie boksowych. Więc nowy rok przyniesie wiele, słuchajcie, nowości. Jest też mięciutka watolinka, którą będziemy sobie ten nasz albumik obijać, bo mamy albumik mięciutki, więc miękkość musi być też. Więc mamy mięciutkość, mamy materiał. Ups, dobra, potem sobie podniosę, spadła sprężynka. No i mamy bazę i będziemy działać z albumem. I przechodzimy, słuchajcie, do tej części papierowej. I tak ja na samej górze ułożone mam elementy do wycinania i to są elementy właśnie z kolekcji Elizabeth od Scrap Boys, bo z tej kolekcji będziemy tworzyć albumik. Te elementy się tutaj znajdują. Dalej mamy elementy do wycinania z kolekcji Sweetheart z Lemoncraft, ponieważ z tych papierów będziemy tworzyć pudełko, kartki i tak dalej. Mamy cudowne elementy z kolekcji, bloczek elementów z Autumnaria z Craft O'Clock. To jest kolekcja jesienna, z której będziemy tworzyć boksa. Ja chciałabym Wam powiedzieć, że tych materiałów jeszcze Wam zostanie, więc spokojnie będziecie mogli sobie tworzyć jeszcze jakieś kartki czy projekty, jakie tylko będziecie mieli ochotę, bo to nie jest tak, że te wszystkie elementy są wykorzystane. Może z tego lemonka przy kartkach to tam tak jest no, mocno wykorzystane kolekcje, ale te pozostałe jak najbardziej zostaną. Macie też papiery bazowe z moich ukochanych papierów natłaczanego białego. My będziemy wykorzystywać go do naszego albumiku, do kartek, więc jak najbardziej papiery bazowe są. Pod tym są jeszcze tutaj, zobaczcie, dwie tektury introligatorskie. One będą służyć jako dodatki do podbijania elementów, do robienia, wiecie, tych kartek i tak dalej, więc tekturka na spokojnie nie zabraknie. Jest też kawałek kaleczki. Ona jest taka podziergana tutaj, zobaczcie, na, widzicie? Tu gdzieś jest wtyknięta. Zobaczcie, ja tego nawet nie przykleiłam. Tak sobie położyłam i sprawdzałam, czy będzie mi to pasować i nie przykleiłam. Więc jeżeli będziecie mieć ochotę, to sobie to możecie, wiecie, tu wkomponować, możecie do albumu, bo to jest tylko do wydzierania, ale kaleczka jest. No i jest też zestaw papierów, przepraszam, napisów, które wykorzystałam do boksa, do Exploding Boxa i do karteczek i do albumu również. Więc są to, no zresztą w plenerku też mamy, są to napisy, które no,
wymyślałam sama, stworzyłam je też sama, wydrukowałam dla Was i macie, bo wiem, że ktoś może nie mieć drukarki w domu i nie być w stanie tego wydrukować. Takie napisy dla Was przygotowałam gotowe. Tak więc tutaj mamy papiery. I jedziemy dalej, słuchajcie. Mamy elementy do wycinania z Minty Papers in My Craft Room. Z tego będziemy tworzyć ten nasz planerek. Te elementy będziecie mogli sobie dobierać według własnego uznania. Ja projekt mam jakby ten startowy, ale każdy też może wybrać coś, co bardziej mu odpowiada, bardziej mu się podoba. Nie trzeba przecież robić tego identycznie jak ja, bo przecież może ktoś mieć zupełnie inny gust i inne zapotrzebowanie. Także takie piękne elementy skrapowo-krawieckie tutaj mamy. Dalej tworzyć będziemy Exploding Boxa i jego baza jest tutaj przygotowana od chłopaków ze Scrap Boys, ponieważ takie bazy też w Scrap Boysach są, jeżeli ktoś jeszcze nie wie. Bardzo fajne, bardzo solidne. Ja myślę, że to jest co najmniej 300-gramowy papier, bardzo, bardzo sztywny, bardzo taki solidny, więc będziemy pracować na tych bazach. I mamy jeszcze tutaj dwa arkusiki, słuchajcie, arkusze 0,5 z Minty Papers in My Craft Room i one są potrzebne nam do oklejenia okładki naszego planera. Tutaj wiecie, nie była potrzebna cała kolekcja, nie chciałam też jakby zawyżać kosztu, dlatego że wiecie, papiery mintajowe są drogimi papierami, więc dawać całą kolekcję, żeby wykorzystać jeden czy dwa arkusze, uznałam, że nie ma to sensu, więc macie dwa, spokojnie na okładeczkę to wystarczy. A tu już jedziemy, dobra, tu już sobie odkładam do pudełka, a tu już jedziemy, słuchajcie, z całymi pełnymi kolekcjami i mamy kolekcję Sweetheart z Lemoncraft. Te kolekcje na moim kanale były już pokazywane, słuchajcie, cudowna, delikatna kolekcja, pełna takiej zwiewności i no, bardzo przyjemna. Z niej będziemy działać też właśnie z tymi karteczkami, wiecie, i tak dalej, więc tutaj, tak jak mówiłam, każdy też będzie mógł sobie ugryźć to po swojemu, jeżeli będzie oczywiście mieć ochotę, więc mamy kolekcję i pierwszego naszego takiego partnera boksowego, bo on chyba praktycznie w każdych boksach jest Lemoncraft. Dalej mamy naszych chłopaków z kolekcją Elizabeth. To jest ta cudowna kolekcja, do której, słuchajcie, zamawiałam tyle tych materiałów, żeby dopasować kolor. Wiecie, trudno dopasować jest materiał do papieru. No to chyba każdy, kto tworzy, ten wie. W ogóle chłopacy fajnie nam przygotowali takie właśnie połówki, że jest ta kolekcja tu pięknie spakowana. Bardzo w ogóle Scrap Boysom dziękuję za ich życzliwość, hojność i za to, że tak fajnie się też z nimi współpracuje. No i tę kolekcję Elizabeth też mogliście, słuchajcie, oglądać. Tu mamy też jeszcze elementy do wycinania na okładce, z których z pewnością skorzystamy. Mogliście kolekcję oglądać, bo dzięki uprzejmości Scrap Boysów ja takie kolekcje też dostałam do prezentacji na kanał, więc mogliście je zobaczyć. Cudowna, bardzo delikatna, bardzo kobieca, taka miętowo-brzoskwiniowa kolekcja, ale nie jest taka mdła. Mimo swoich takiego połączenia kolorów tego, wiecie, brzoskwini i mięty, mimo wszystko one są tak pięknie skomponowane, że absolutnie są rewelacyjne, jeżeli o mnie chodzi. To jest najpiękniejsza z wszystkich te dodatki śliczne. Więc z tą kolekcją też będziemy sobie, słuchajcie, pracować. I ostatnia kolekcja i marka, która chyba pierwszy raz jest z nami, przepraszam, że tak szuszczę, która pierwszy raz jest z nami podczas naszych warsztatów i boksów inspiracyjnych. Jest to firma Craft O'Clock. Te kolekcje też prezentowałam na kanale, więc jeżeli ktoś by chciał bliżej je poznać, bo wpadną na przykład tutaj w oko, to serdecznie zapraszam w filmach do odnajdzenia, chyba że tam wrzucę linki. No i mamy piękną jesienną kolekcję projektu Kasi Kędzierskiej i my wykorzystamy ją właśnie do tego naszego boksa, Exploding Boxa. Ale też, słuchajcie, no jak to boks ma tylko 4 ścianki i wieczko, no więc z pewnością tutaj tych papierów Wam zostanie, żeby jeszcze ewentualnie jakiś projekt sobie przygotować. Potem jeszcze będziemy robić to pudełko do środka, więc tam też jeszcze jedna kartka zejdzie, ale to nie jest jakieś, wiecie, ogrom. Maksymalnie 3 kartki nam tu się zużyją, więc chociaż nie ma jeszcze do środka, więc może 4. Dobra, no wystarczy jeszcze, żeby kartkę zrobić. Także jeszcze jest kolekcja właśnie z Craft O'Clock. I tak, słuchajcie, moi drodzy, oj,
paczki wyleciały. Może niekoniecznie chciałam, żeby ćwieki wypadły, bo się pogubią. Ale tak wygląda właśnie zestaw cały takiego boksa inspiracyjnego, który wy kupujecie i z którym potem my wykonujemy sobie te wszystkie prace, które przedstawiłam. Te boksy, słuchajcie, są dostępne dosyć krótko, bo one bardzo szybko schodzą, za co Wam bardzo dziękuję i cieszę się ogromnie. Pomyślę nad tym, aby zwiększyć troszeczkę ten nakład od nowego roku. Zobaczymy, jak to pójdzie. No najwięcej pracy nad kwiatami ręcznie robionymi. Ania musi wszystko, słuchajcie, barwić, skręcać, dziergać. Wielki szacun dla niej i bardzo jej za to dziękuję. Także tak to wygląda. My tylko zmieniłyśmy tu kolor różyczki, zrobiłyśmy taką lekko brzoskwiniową, żeby do tej kolekcji nam pasowała. No i tak to, słuchajcie, moi drodzy, wygląda. Cieszę się niezmiernie, że kolejny boks, może tutaj pokażę Wam, bo albumy często mamy. Cieszę się, że kolejny boks doszedł do skutku, że tak bardzo Wam się spodobał. Jest mi z tego powodu ogromnie miło. No i tak te boksy właśnie wyglądają, słuchajcie, czyli po prezentacji tych prac, które pokazuję na moim kanale, można taki boks sobie zakupić i Wy te materiały wszystkie dostajecie, aby wykonać z nich te wszystkie prace. Te prace można sprzedawać, ja nie mam nigdy nic przeciwko temu, słuchajcie. Mimo że to są jakieś moje projekty czy moje pomysły, no to jednak tę pracę wykonujecie Wy potem własnoręcznie, więc nie mogę zakazać nikomu sprzedaży tych prac, aczkolwiek zawsze miło jest, aby wspomnieć, że to jest z jakiegoś warsztatu tej i tej osoby, że jest to stworzone z czyjegoś pomysłu. Jeżeli wystawiacie w swoich social mediach na sprzedaż, czy w sklepie i tak dalej. No. Tyle, kochani, o boksach. Zawsze są dwie opcje wysyłki. To jest albo kurier InPost, albo paczkomat. My mamy bezpośrednią umowę z InPostem, więc paczuszki tutaj zawsze są odbierane ode mnie z pracowni, nigdzie gdzieś tam nie muszę jeździć, wiecie, wrzucać. Czasem się zdarza, że jakieś niedobitki, jak to się mówi, wrzucam sobie do paczkomatu, żeby szybciutko paczka dotarła. Wysyłamy też za granicę, oczywiście bardzo dużo przesyłek zagranicznych. Teraz przerzuciliśmy się już na kuriera GLS, więc jeżeli chcecie wysyłać i odebrać takie paczuszki do siebie za granicą, kurier bardzo szybciutko je dostarcza. Właśnie dzisiaj, w dniu, kiedy nagrywam, wyleciała paczuszka już do Dublina, do Niemiec, do Anglii i do Francji. Jeszcze nie, do Francji poleci z krabiesienią, więc ja uważam, że ten GLS to jest taki najszybszy kurier. Natomiast no, tu jest kwestia tego, że on na terenie Unii Europejskiej jest w takiej cenie do przegryzienia. Natomiast już poza Unią, do Anglii i tak dalej, przede wszystkim do Anglii, bo tam najwięcej też paczek wysyłamy, to wysyłamy już pocztą polską. Więc to tu na uwadze trzeba mieć, ale zawsze można wcześniej napisać, zawsze dogadamy. Podaję wszystkie możliwe opcje, jakie mogę zaproponować, jeżeli chodzi o wysyłkę, od tych najtańszych do tych najdroższych i każdy wybiera sobie tak, jak najbardziej mu odpowiada i co dla niego jest najlepsze. Mamy też opcję płatności PayPalem, więc jeżeli ktoś taką potrzebę ma, to ona też występuje. Od nowego roku być może to się troszeczkę zmieni, słuchajcie, ponieważ PayPal pobiera nam dosyć spore kwoty za prowizje, te prowizje takie, wiecie, od sprzedaży. Jeżeli na przykład Wy wysyłacie to jako prezent, czy coś w tym stylu, to jak to było, żebym ja teraz nie pomyliła. Jeżeli wysyła się na firmę, to chyba kasuje mnie prowizję, a jeżeli wysyła się jako prezent, to pobiera prowizję u osoby, która płaci. Jakoś tak to tak wygląda. Więc żeby tutaj taka sprawiedliwość, słuchajcie, była, ujednolicimy to, żeby zawsze było, wiecie, na firmę, ale też będzie taka dodatkowa opłata, właśnie ta prowizyjna, tak jak to w większości sklepów jest, właśnie jeżeli chodzi o płatności PayPal. Moi kochani, jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek pytania dotyczące boksów, one są dostępne czasowo, tak samo zresztą jak warsztaty. Część prac będziemy wykonywać na YouTubie, będą live'y z tego, więc już zapraszam Was w poniedziałek chyba, dobrze to tam mam rozplanowane. A część reszta produktów tych prac będziemy wykonywać na grupie zamkniętej. Ja też w ten sposób chciałam wyróżnić osoby, które te boksy
zakupują, czyli wydają pieniążki, żeby ten boks kupić. To też trochę, wiecie, z takiego szacunku, wyróżnienia ich. Są projekty, które są na zamkniętej grupie tylko dla posiadaczy boksa. Także wszystkie plany się pojawiają, zawsze ja mam taką rozpiskę, taki plakacik, widzicie z datami, kiedy dane prace i gdzie będą robione. One pojawiają się w moich social mediach, na moim fanpage'u, na naszej grupie inspiracyjnej, gdzie też jeszcze serdecznie Was zapraszam, ponieważ tam dziewczyny i chłopaki z wyprzedzeniem o wszystkim już wiedzą i tak to wygląda. No, kochani. Jeszcze jedna ważna rzecz. Odbiór osobisty jest możliwy w pracowni, kochani. Nie wysyłamy paczek za pobraniem. Nie mamy takiej opcji. Jeżeli jest płatność przy odbiorze, to tylko taka, że przyjeżdżacie do pracowni, odbieracie paczkę i Wy płacicie na miejscu. Mam tu dziewczyny, pozdrawiam Cię, Aniu, Kasiu, które też przyjeżdżają na miejscu, sobie odbierają i tu regulują tę opłatę też na miejscu, więc z tym nie ma problemu, natomiast przesyłki za pobraniem nie wysyłamy, tylko przedpłaty, więc na spokojnie, słuchajcie. Kolejny boks pojawi się pewnie w lutym, dopiero, bo teraz szykujemy się do Scrapmassa, ale mam nadzieję, że troszeczkę wyjaśniłam, troszeczkę coś o tych boksach poopowiadałam. Jeżeli chcielibyście wiedzieć jeszcze coś więcej, macie jeszcze jakiekolwiek pytania, zapraszam Was, można pod filmem komentować. Więc ja planuję taki dosyć spory boks właśnie na ten luty. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo tak jak mówiłam, mam tam trochę pomysłów, ale nie wiem, czy to wszystko w tym lutym, czy przerzucimy sobie część na lato też. No, damy jakoś radę. Rok 2025, słuchajcie, będzie przebiegał u mnie pod takim szyldem uroczystości rodzinnych i takie też będę przygotowywać warsztaty online. W tym roku były tylko 4-5 chyba, więc tak na spokojnie, jeżeli jakiś fajny pomysł przyjdzie mi do głowy, coś będę chciała zrealizować, to taki warsztat online powstanie. Na pewno będą to uroczystości rodzinne, to będą takie, wiecie, zacne albumy, które będą mieć fajne rozwiązania, dużo ciekawych rzeczy będzie się działo, a z kolei boksy inspiracyjne, no to wspólne tworzenie na kanale i na grupach zamkniętych. Będzie też nocne skrapowanie, słuchajcie, więc już dzisiaj Was zapraszam z tego miejsca, ale to już, wiecie, takie dalekosiężne plany, aczkolwiek ja lubię mieć wszystko zaplanowane, mieć jakieś pomysły, żeby potem tylko je dopracowywać, a nie dopiero ich wymyślać, więc u mnie tak to działa. Na ten moment zapraszam Was w listopadzie już na Scrapmassa, nasze piękne, świąteczne wydarzenie. Mam nadzieję, że ten miesiąc listopad, który jest taki szaro-bury, ponury, trochę taki, wiecie, takim przejściowym jest mocno czasem, będzie dzięki temu weselszy, bardziej kolorowy i taki, wiecie, szybciej zbliży nas do świąt. Na ten moment bardzo Wam dziękuję. Dziękuję też za to, że te boksy tak bardzo chętnie kupujecie i tworzycie wspólnie razem z nami. Jest mi niezmiernie miło i dziękuję też wszystkim firmom, które zawsze z nami współpracują. To też jest bardzo miłe i bardzo to doceniam. No i co, kochani moi? Pozostaje się pożegnać, zaprosić Was już od poniedziałku na to wspólne tworzenie scrap jesienne. Zaglądajcie też na grupę scrapmassową. Tam powolutku od października będziemy przedstawiać tradycyjnie już naszych sponsorów, którzy w tym roku z nami będą. Goście są tajemnicą, do samego końca będą zaskakujące twarze. Słuchajcie, chcę co roku, aby były jakieś nowe osoby, więc no, myślę, że będzie ciekawie, kolorowo i bardzo świątecznie. Ale teraz skupiamy się na jesieni. Ja się z Wami żegnam. Życzę Wam spokojnego wieczoru. Bardzo dziękuję, że obejrzeliście ten film, który dla Was przygotowałam. Mam nadzieję, że Wam się podobał i zapraszam Was już do Scrap jesieni od poniedziałku. Do zobaczenia. Pa, pa.